Cześć, oglądacie Glare One TV, ja jestem Marcin i w tym odcinku pokażę Wam, jak połączyć światło LEDowe ze światłem błyskowym w taki sposób, aby wykonać ciekawy i dynamiczny portret. Zapraszam do oglądania. Zdjęcie będzie wymagało dwóch źródeł światła, jak już wcześniej Wam wspomniałem, LEDowego i błyskowego. Jeżeli chodzi o lampę błyskową, to mamy tutaj przygotowaną Wegę 400 z zamontowaną Octą 120, oczywiście na statywie Stork. Natomiast kolejna lampa, czyli ta, która stoi po mojej lewej stronie, jest to lampa LEDowa, jest to lampa światła ciągłego. Nowy model Glare One LED 2000D Bicolor. I teraz dlaczego tak dokładnie Wam to opisuję? Ano dlatego, że ta lampa ma możliwość zmiany temperatury barwowej i to jest nam do tej sesji bardzo potrzebne. Zobaczycie za chwilę efekt, jaki uzyskujemy. Lampa jest ustawiona na temperaturę barwową 2700 kelwinów i tak zostanie. Wiecie już, jak wygląda nasz plan zdjęciowy. Mamy dwie lampy i mamy też aparat na statywie. Co ważne, jest na statywie, ponieważ korzystam z trybu B, czyli trybu bulb, czyli polegającego na tym, że aparat naświetla zdjęcie tak długo, jak trzymam wciśnięty spust migawki. Balans bieli jest zablokowany na temperaturę światła dziennego i również mamy podpięty wyzwalacz po to, żeby wyzwolić zdalnie lampę Vega. I lampa błyskowa Vega jest tu po to, żeby zamrozić ruch na zdjęciu. Jest to jedna z podstawowych cech lampy błyskowej i będziemy z tego właśnie korzystać, a efekt za chwilę zobaczycie na zdjęciach. Także plan mamy gotowy, przygotowany jest aparat, lampy rozstawione. Brakuje nam tego najważniejszego składnika naszego zdjęcia, czyli naszej modelki, więc teraz zaproszę Olę na plan i zaczniemy robić zdjęcie. Już opisałem Wam plan zdjęciowy, więc wiecie, że mamy dwie lampy, ale tak już szczegółowo zajmując się całym setupem, muszę dopowiedzieć kilka rzeczy. Mianowicie, mamy do lampy LEDowej podpięty softbox typu strip 120×30 i ta lampa daje cieplutkie światło padające na lewą stronę Oli, czyli kontrujące od lewej strony. Po prawej stronie mamy Wegę 400, o której wcześniej już mówiłem. I pomysł na zdjęcie jest taki, że Ola będzie wykonywała ruch od lewej do prawej, czyli od tego ciepłego światła kontrującego do światła białego z lampy Vega, które zamrozi ten ruch, ale zanim przejdziemy do zdjęć, muszę Wam o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Tego rodzaju zdjęcia, gdzie będziemy używać długiego czasu otwarcia migawki i właśnie miksowali światło ciągłe z błyskiem, najlepiej je zrobić w warunkach, kiedy macie wyłączone oświetlenie w Waszych studiach i pozasłaniane okna. Czyli idealnie by było wykonywać takie zdjęcia w zupełnie ciemnym pomieszczeniu i my później też w takich warunkach będziemy robić zdjęcia. Wszystko mamy chyba omówione. Ola wie, co ma robić. Ja też mam przygotowane już wszystko, więc zaczynamy fotografować. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa, trzy. Processing, boom, jest. Kończąc nasz film, chciałbym Wam podsumować i przypomnieć kilka najważniejszych rzeczy związanych z ustawieniami i ze sprzętem, którego wykorzystywaliśmy do sesji. Pamiętajcie, że aparat powinno się ustawić w trybie manualnym, skorzystać z trybu B, a przynajmniej ja z takiego korzystam, albo na przykład skorzystać z preselekcji czasu, wybrać 1, 2 lub 3 sekundy, to zależy od tego, w jakich warunkach fotografujecie. No i istotny jest też dobór oświetlenia. My korzystaliśmy z lampy Glare One LED 2000D Bicolor, z tego powodu, że jest to lampa, która posiada regulację temperatury barwowej, więc ustawiliśmy bardzo ciepłe światło po to, żeby korespondowało z zieloną sukienką Oli i fajnie zagrało na zdjęciu. No i do tego
bezwzględnie trzeba użyć lampy błyskowej, żeby zamrozić ruch, dlatego była z nami tutaj Vega 400 i z niej korzystaliśmy. No i to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tych ustawień, odnośnie wykorzystywania sprzętu, pytajcie w komentarzach pod filmem. Ja dziękuję za Waszą uwagę, dziękuję Oli za pozowanie i do zobaczenia w innych filmach na Gler One TV.